Witajcie słonecznie na kanale Tom Guide Krakau. Dzisiejszym tematem diabeł, jama i Rosenstock. Opowiem Wam o pewnej grupie przyjaciół, którzy ponad 100 lat temu szli po zakrapianym wieczorze tu właśnie u wylotu ulicy Floriańskiej. Zobaczyli chłopca z zielonym balonikiem i tu miał narodzić się pomysł na genialny kabaret Zielony Balonik. Działał już kabaret Le Chat Noir w Paryżu i w Berlinie, Bundestheater, Kolorowy Teatr czy Elf Scharfrichter w Monachium, ale tu stworzono jeden niepowtarzalny kabaret. Dlaczego? Początkowo był kabaret tylko dla mężczyzn, obsługa kelnerska męska, nie było kurtyny, był bezpośredni kontakt między widzem a aktorem. Nie ma śpiewka. Na kabaret trzeba mieć było specjalne zaproszenie. Zacytuję Wam wiersz o jamie na cześć dyrektora Stasinka. O jamo, jamo, w przeszłość odpływasz, a wzrok porywasz ku swoim bramom, zamknionym wkrótce przy nowej wódce. Będziesz tą samą? O jamo, jamo. Kabaret Zielony Balonik to wytwór specyficznej krakowskiej, galicyjskiej atmosfery. Przykładowo ostra satyra na konserwatystów, a wżdy tarnowscy mile sobie radzą, przodkiem i zadkiem jedni drugim kadzą. To się wszystko zaczęło. Do Krakowa przybywa Jan Michalik, prowadzi swoją cukiernię lwowską. Ojciec wobec niego miał inne plany, chciał, aby poszedł na studia wyższe. On jednak zdecydował się na karierę cukierniczą. I tutaj z Floriańską poza murami znajduje się Akademia Sztuk Pięknych, po drugiej stronie Uniwersytet Jagielloński. Tu powstał ten melanż, gdzie studenci przechodzili, wstępowali do niego na ciastka i on postanowił zorganizować na zapleczu właśnie taki salon właśnie spotkań artystycznych, wymiany myśli, poglądów, w pełni swobodny, wolny, więc ten właśnie idea właśnie galicyjskiej wolności tu drzemała. Tadeusz Boj-Żeleński tak mówił: miał se Michalik cukiernię, kupcił w niej trzeźwo i wiernie, kawusia, ciastka i pączki, zapłata z rączki do rączki. Uwaga, a teraz wchodzimy wirtualnie do jamy. I właśnie na początku przykuwa naszą uwagę malowidło ścienne Pijana Brama Floriańska. Proszę zobaczcie, jaka przechylona. Pruszyński przytacza taką anegdotę. W czasie malowania fryzu Jarzębin w dobrym nastroju namalował artystra malarz Szczygliński, jak po kabarecie goście godnie, zażywszy trunków wszelakich, wychodzą nad rankiem z jamy. Ulica cała się kręci jak przy trzęsieniu ziemi. Brama Floriańska również tę postać chwiejną przyjęła. Sala zielona nie ma okien, stąd artyści zwoł ją jamą. Ale za to jest świetlik w kształcie dachu namiotowego dekorowany mozaiką witrażową. Płytki robiono z kolorowego szkła w kształcie medalionów. W środku świetlika wisi lampa sufitowa wykonana na początku XX wieku z metaloplastyki i jedwabiu. Padające przez szyby świetlika światło tworzy w sali fryczowskiej specjalny, niepowtarzalny nastrój, wywołany kontrastem półmroku wnętrza z jasną plamą na środku sali. A tu widzimy wytraż przedstawiający Pegaza, który stanął przed bramą jamy Michalika. Z jamy wychodzi ubrany w strój cukiernika właściciel z tacą, na której znajdują się różne trunki i smakołyki. Za Michalikiem widać łuki sklepień i lampki starej stali. Po obu stronach w bocznych skrzydłach umieszczono 2 wazony z winogronami. Witraż zaprojektował Frycz, a wykonała firma Żeleńskiego. Michalik tworzy własne receptury ciast, które noszą różne patriotyczne nazwy, jak tort Paderewski, mazurki Chopin, Mickiewicz. Ponad 100 lat temu brama floriańska miała 3 otwory wejściowe. Po środku przejeżdżał tramwaj. Zobaczmy, po lewej stronie ten łuk jeszcze pozostał. To była ta 3. brama. Właśnie, czyli razem były raz, 2, 3 bramy. Jako kuźnia intelektualna miała takie pomysły, jak na przykładowo Styka chciał wymalować wnętrze Barbakanu panoramą racławicką. Do tego nie doszło. W czasach komunizmu kabaret również ożył. Na 20-lecie PRL-u stworzono taką sztukę jak 20-latka z przeszłością, bądź na 100-lecie urodzin Boja Żeleńskiego
bojowym szlakiem, bądź De Revolutionibus i Kopernik i dwóch diabłów, biały i czarny. Biały diabeł miał rozwiązywać sprawy oczywiste dla obywateli, diabeł czarny to inkwizytor. I tam również Staś poznał Małgosię i tak oto jestem na świecie. Jak wspomniałem, inspiracją było pismo satyryczne Diabeł, niebotyczny, taki fragment wam zacytuję. Spod mogilnej wciąż skorupy odgrzebuje kościotrupy i z tą rzeszą cmentarnych mar czyni w Polsce wielki gwar. Bohema krakowska, popijając ciękosza austriackiego, cóż to było? Piwo, miód bądź wino. I ten taki zielonkawy napój w każdym lokalu miał swój smak, jeśli można było tak nazwać. A teraz wam pokażę, gdzie był ten Rosenstock, gdzie już wszystkie lokale, knajpy o 3 nad ranem były zamknięte. Wszyscy szli do Rosenstocka. W krakowskich kawiarniach nie było muzyki, broń Boże, tylko gazety i gadanie. Gadanie do białego rana. Kiedy już inne lokale zamknięto, szli tu na róg Pawie i Basztowej do Rosenstocka. To obecny hotel Polonia. I tutaj był pełen melanż studentów, dorożkarzy, kelnerów, pisarzy. Tu dyskutowano już do kolejnego poranka. Więc ten przykład właśnie stworzenia bohemy krakowskiej, elita wąska stworzyła markę na ponad 100 lat. Tym optymistycznym akcentem dziękuję wam za uwagę, dziękuję za subskrypcję z naciśnięciem magicznego dzwoneczka, jest to niezwykle ważne, jak podkreślam, to jest główny mój zawód, gdzie teraz czekam na zebranie 1000 subskrypcji, więc to jest niezwykle ważna pomoc z twojej strony i dziękuję za to, za lajki, za polecenia i do następnych kanałów, abym miał siłę do kolejnych filmików. Dziękuję wam bardzo.